Czyli tak na szybko, tak wygląda ściana. I w tym momencie ja na nią zacznę nakładać membranę i tak w każdą ścianę po kolei będę robił. Postaram się to nakręcić, bo Klaudia postanowiła mnie opuścić, kto wie, może na zawsze. Dobra, ja jeszcze to ładnie tylko wygłaskam. Większych problemów później, wiecie, z wygniataniem tego i zagłaskiwaniem tego. O, przyszła zguba, a już się na ciebie skarżyłem. Tak jak widzicie, ściana jest ładnie wygłaskana i teraz muszę membranę założyć, później myjemy narzędzia i robimy następną część. Przepraszam ciebie, to doli. No, równo ci to wyszło. Klaudia, odpowiednie narzędzia robią cuda. Cuda, ta packa, co packa? kupiłem. Kuźwa, ja wszystko jestem w stanie teraz tak zagłaskać, ja nigdy tak nie potrafiłem. No bo złymi narzędziami robiłem, wiesz, jak nie masz, to nie masz, nie? No. A jak masz, to masz. Takie to jest mądre powiedzenie. Pomóc ci w czymś, kochanie? No, chyba, nie wiem. Także ja wszystkim polecam kupowanie narzędzi odpowiednich do danego celu. Bo jeśli chcecie sami robić, a jeszcze nie jesteście fachury, fachura to zrobić wam, wiecie, szpachelką, wszystkim zrobi. Ale jak nie jesteście fachury, to lepiej mieć dobre narzędzia. Na przykład takie, do głaskania czegokolwiek. Coś wspaniałego. Bo to generalnie się tym regipsy, co nie, szpachluje ściany, żeby równe były, tynki. Ale no, to jest tak jak tynk troszeczkę. A teraz co? Będziesz tak jakbyś folię nakładał na... Tak, teraz będę po prostu... Głaskał? Tak, żeby wiesz, folia się przylepiła do kleju, który tam jest. Wiesz, tak? No. Proszę bardzo. Będzie pani zadowolona? Będzie pani zadowolona. Ja jak wezmę pierwszy prysznic, to będę zadowolona. Taką to ciężko zadowolić, co? Ja nie wiem, wiecie, ja nie mam wspaniałą dziewczynę. Jaka by wytrzymała, przyznajcie się, rok czasu bez prysznica, czy to już 1,5, już nie wiem. Znaczy, ale to nie to, że się nie myje, po prostu jest niska to... No ale nie, no bez takiego kulturalnego mycia, no wiadomo, że się myjemy, co nie, ale no jest ciężko. No jest ciężko. Zobacz, jak to ładnie zrobione. Czy to jest jakaś specjalna membrana? Tak, to jest wodoodporna membrana Mapei, jak widzicie nie jest z jakichś tam najdroższych, raczej najtańszy WP90, ale wystarczy. Tak jak mówiłem, regips jest wodoodporny, czy raczej wilgocioodporny, bo wodoodporny to Tak. może i on nie jest. Ale tutaj wszystkie narożniki są najbardziej niebezpieczne. Tam woda będzie może spokojnie pociągnąć, ale klej jest wodoodporny, plus ta membrana, plus na tą membranę znowuż klej i kafelka. Także no to jest najlepsze rozwiązanie, jakie możecie zrobić w łazience swojej. Generalnie mi się wydaje, że takie membrany, no nie wiem czy akurat ten model, żeby to było jasne, ale takie membrany daje się, jak nie macie, no kafelki jak macie to wiadomo, ale jak tutaj macie z kafelek zrobiony brodzik, my mamy własny brodzik, ale jak z kafelek takie ładne się teraz nowoczesne robi, to też właśnie się takich membran używa. To taki walking room, tak? Prze? To się nazywa walking room, a po A polsku... walking room, nie wiem, No, tak jak wyjaśniłeś, brodzik z kapelek. brodzik z kafelek. Jestem, Pięknie. powiem wam, że jestem dobry. Nie wiedziałem, że tak sobie się udałem. No powiem ci, że ładnie ci to wyszło. No. Bardzo ładnie. Dobra. Jedną mamy z głowy. A teraz druga ściana. Tak, teraz To druga jest ta ściana. gorsza chyba, prawda? Bo musisz wyciąć. Powiem ci, że już widzę swoją łazienkę powoli. Tak? No, Znaczy no daj, no krok po kroku, co nie? tak. Krok po kroku. Zapewne wszyscy się będą oczekiwać. No, pierwszy prysznic! Wiecie, bo wy do końca koloru naszej skóry nie znacie. Wy zakładacie, że jesteśmy biali, prawda? No ja wiem, czy taki biali. Czy tacy biali? Ojejku. Ale fajnie. No tak, bo to
wiesz, ta niebieska kabina, znaczy ta membrana już jakby kabinę wyznacza, co nie? Tak. I widać, że to już jest inne pomieszczenie, ale kabina się będzie tu kończyła gdzieś, co nie? Aha. Bo to jest metrowa, a my mamy 90. No tutaj widzicie, to pomieszczenie jest tak tycie, że no, 2 kroków nie zrobimy, raczej będziemy się kręcić wokół osi i wszystko jest pod ręką. Pralka, umywalka, toaleta i kabina. No i to jest zajebiste, jest ergonomiczne, Bardzo łatwe ergonomiczne. do trzymania czystości, niedrogie w zrobieniu, bo kafelek jest odpowiednio mało. Tak. Kto nam powiedział, że musimy mieszkać w dużych? Tutaj myśmy tam już dużo komentarzy, słuchajcie, od was mieliśmy i ludzie też mówią, że wiecie, na stare lata już te wielkości na początku, no, człowiek chce mieć wygodę, chce może pokazać, że go stać, wiecie, jak to różnie to jest. Natomiast z wiekiem, jak człowiek się robi coraz bardziej praktyczny, bo bolą nogi, bo bolą tam, nie wiem, ręce, nie chce się po prostu tego wszystkiego robić i niejednokrotnie słyszymy, my to mówiliśmy, że my to z Anglii wiemy, ale niejednokrotnie słyszymy też w Polsce, że gdybym teraz budowała, to już by nie było takie wielkie. A my jesteśmy dobrymi słuchaczami Kochanie, i tylko uczymy weź, się od najlepszych. tylko weź pod uwagę, my nie mamy dzieci, dlatego Ani no, na no, nasze potrzeby, no powiedzmy, Ja nie mówię, słuchajcie, że jest idealnie, bo jednak nie mamy tego Jest za pokoju mało, jest za mało. gościnnego. 30, my uważamy oczywiście, że 30 to co my mamy jest za mało, żeby Tak. nie było. Żebyście po prostu nie popadli w taki zachwyt teraz internetowy, że każdy buduje 35 metrów kwadratowych i to jest super rozwiązanie i idealny minimalizm. No nie do końca, chyba że mają antresolę i jest sypialnia na górze, do której oczywiście nie będziecie mieli pełnego 2 metrów, żeby można było stać, tylko jednak na czworaka będziecie się tam wybijać. Tak nam się wydaje. Nasze tutaj 30, w środku 28 metrów, no jest małe. Ja znam ludzi, którzy na 28 metrach żyli No i żyją i żyli. dobrze się mają. Wiecie, to jest kwestia przyzwyczajenia, ale natomiast nam brakuje jednego pomieszczenia, Tak. czyli powiedzmy nam 70 metrów by służyło wspaniale. Tak. Takie mieszkanie tej wielkości, co nie? 70 Kochanie, nawet nie 70, te 50 by wystarczyło. No. Dodatkowe pomieszczenie, dodatkowe 20 metrów, żeby był taki Tak. salono, kuchnia, coś Tak, i dla gości. No, No, i tyle. Więc no, dużo nam nie brakuje. dużo nam nie brakuje. Wiecie jak to jest w mieszkaniu? Zawsze najdroższa to jest właśnie łazienka, kuchnia. Jak już to mamy, to teraz dobudować tylko to jest żaden problem. Te kilka metrów więcej. Czyli potrwa to na przykład 10 lat. O, miejmy nadzieję, że nie. No powiem wam, że tak z dwojga złego, no mieliśmy mieć dom większy, ale z dwojga złego ja wiem, czy to nie jest dobry pomysł. Ja tam lubię ten nasz mały domek. Jest strasznie łatwy do ogarnięcia. 1,5 godziny i z totalnego burdelu jest totalnie czysto. Ale też przyznaj, że w 5 minut można burdel zrobić. Co? No tak. No. No tak. To wiesz, nie położysz jednej, dwóch rzeczy na swoje miejsce, przyniesiesz kilka śrubek, no i już się człowiek potyka. Potrzebujemy jeszcze kilku metrów. No. Takie małe pomieszczenia na pewno uczą Was czystości. Mnie niczego nie uczą. Albo masz Klaudię. No. Wiecie jak to jest, no niektórzy żyją dla czystości, a niektórzy żyją, bo żyją, no. Nie, niektórzy żyją po to, żeby się nie wywalić albo nie przypieprzyć w coś, wiesz? No właśnie, a niektórzy żyją i liczą tak. na to, że się nie wywalą albo nic nie przypieprzą, jak sobie idą. A jak się przypieprzą, Dobra, bo zawsze ktoś to posprząta, prawda? ale to jest twój problem, nie mój. Nie dajesz mi, nie mam szansy z tobą nadrobić. Tak, bo ty byś sprzątaniem. tydzień czekał. No ale widzisz, bo dopiero wtedy się potykam, bo ja oczy mam wokół głowy, nie tak jak ty. Aha, to przecież nie w 4 literach, wiesz? No chyba mam, jak cię nie poznałem. No. Ty jak mnie poznałeś, to w ogóle ślepy byłeś. No. Ale patrz, ślepy poznał taką dziewczynę. Taką dziewczynę. Ale mówię dosłownie, okularniku. To nie była przenośnia. No wiem. Kiedy ty do mnie przynośną gadasz? Przynośną to tylko ja gadam, jak na przykład mówię o wiecznie trwającej u nas miłości. To jest taka Tak, przenośna. no, dobra. Idziemy farmazonem. Lecisz nam skup teraz, bo to masz najważniejsze na ten. Teraz masz szczegóły tam do obrobienia.
mnie nie będziesz denerwować, to wszystko będzie dobrze. Może ja sobie pójdę. No to jeszcze tu stoisz? Widzicie, my się tak, no może będziesz nie kłócimy, ale to taka wymiana zdań u nas jest na porządku to jest- dziennym. To jest wtedy, tak rozmawiamy, jak Rada jest szczęśliwa, bo widzi progres w robocie. Tak, albo Jedzie, jak nie? gonię do Marcina do roboty. O, jedzie go, o której dzisiaj zacząłeś, przyznaj się. No, Ja myślę, że jeszcze z 2 godziny mógłbym odpoczywać Aha. i zbierać siły na ten straszny. słuchajcie, najlepsze jest jego pytanie z samego rana jak wstaje. Gdzie idziesz? Co się stało? Co będziesz robić? Jezu, po prostu mnie to rozwala. Jak człowiek... No? Ja się pytam ciebie, gdzie jesteś? Nie, gdzie idziesz? Co A, robisz? widzisz. No. Bo wiadomo o co Nie, chodzi. wiadomo, że nie, że trzeba kury nie tyle wypuścić, ale dać im wodę, czy jedzenie, Tak, czy tak, do królików iść. Krada Nie, jest- krada nie. jest zawsze Co ze- robisz? Krada jest zawsze zestresowaną osobą. Zawsze jej się wydaje, że coś trzeba. A ja właśnie jestem dokładnie odwrotnie zestresowany. Mi się wydaje, że wszystko będzie w swoim czasie. No, wszystko w swoim czasie. Gdzie ja mam się spieszyć? Jak się chce spieszyć? Jak się spieszy? Ja się nie spieszę. A jej wymówką na spieszenie jest to, no ktoś to musi zrobić. Ja mówię, no dobrze, daj mi czas, to zrobię. Gdzie jest tego? Kury mają żarcie jeszcze z poprzedniego dnia, zawsze. A wodę? Wodę czasami nie mają, ale No kończy właśnie. im się nad ranem, więc nie są... A króliki? Kradia, dobrze wiesz, że 30 minut, nawet godzina w tą czy w tamtą kompletnie nic nie Ale zje. przestań O, mi opowiadać. dobrze, są Dobrze, no. zadbane te zwierzaki. Ja później nie mam czasu, bo trzeba Marcinkowi śniadanie zrobić, bo Marcinek Klaudii kiedy Słuchaj, jak zrobi będziesz mi tak pyskować, to może zamiast pyskować, to byś zrobiła obiad, a nie O. mnie tu O. pyskujesz, jak ja tu ciężko pracuję. No taka prawda, wiecie, przyszła pyskować, nie dość, łazienkę robię, co prosiła mnie od, nie wiem, chyba jeszcze zanim się poznaliśmy, tak ja to czuję przynajmniej, i teraz mnie będzie pyskować bezczelnie. Jak ładnie. Jest niesamowite, jakie to jest dobre narzędzie. Że ja tak nawet nie potrzebuję równo, co nie? Ale wychodzi samo, więc... Co to jest za packa? 45 cm, ona jest do takiego właśnie wygłaskiwania, dołączenia, jak taśmę dajecie pomiędzy regipsy i wiesz, i zakładacie finiszówkę, to jest właśnie do tego ta packa. Jest niesamowicie fajna. Naprawdę. Pięknie, pięknie, aż... No? Coś Nie. pęknie. Coś pęknie. Nie, mięknie. Razy lepiej niż ręką. Bo to dużo powierzchni, Tak, czy tak, równomiernie. I równomiernie wyciska od razu pięknie bąbelki. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślałem, że krzywo zrobiłem, a to się okazuje, że po prostu wystarczyło packi użyć i już jakby Wyrównało tak wszystko. wyrównało, no. To jest ta zabawa taka. Widzę, że kąty przede wszystkim są nieźle zrobione. Chodzi ci o pomieszczenie teraz, tak? Tak, że jest kwadrat. A jak jest kwadrat, to mam połowę mniej bólu z kafelkami.
Pamiętajcie, to nie jest żaden poradnik. Tak, to To my robimy. robimy. Ale powinno być dobrze. Powinno być dobrze, na tym to mniej więcej polega. Najważniejsze to jest tak, żebyście robili, znaczy ja wiem, że to wygląda na brudne, ale przede wszystkim, żeby było płaskie. Wiecie, żeby jak będziecie już kładli kafelki, żeby jakieś nie powstały grudki czy kamyki, bo trzeba będzie to skrobać, a wiesz, czasami człowiek nie zauważy i później musi się z tym musi ściągać kafelkę, myć kafelkę i jakby no zeskrobać tego kamyczka czy tą gulkę. Także w miarę, żeby to wszystko było płasko, to jest moim zdaniem, no i szczeli dokładnie, żeby wszędzie ten klej dotarł. Nie musi być to na żyletę płasko, moim zdaniem, dlatego że klej przecież i tak musimy dać ileś tam milimetrów, więc to i tak zginie, ale byleby nie było takich jak ja na przykład tu zostawiam, czy to wszystko to musi być płaskie. Dobrze, nic się nie stało. Widzicie, macie pokazane jakby zza kurtyn, jak to wszystko wygląda. Nie idealnie, pięknie, jak Nie to za kurtyn, budowlańcom. nie za kurtyn, tylko za moich pleców. No to za twoich pleców. Jak to fajnie im zawsze wszystko wychodzi tym specjalistom, a my pokazujemy wam, jak to jest w rzeczywistości. Bo my nie jesteśmy specjaliści. No. Człowiek wie. I tyle. Przyśniło mi się raz, jak powinien wyglądać prysznic, bo myślałem sobie, że tak zrobię. Kolejny dzień z życia majstra. Wszystko już, cała podłoga przygotowana pod kafelki. Jak widzicie, wcześniejsze prace podglądaliście zapewne. A teraz no, zbliżamy się do finału. Używamy tego samego kleju do klejenia płytek, co używaliśmy do wzmacniania podłogi. No sprawdzony mamy, więc Tak, nie ma co sprawdzony jest, kombinować. nikt nie będzie kombinował, to nie ma sensu. Tak. A widzicie, brodzik już tam jest przymierzony. Marcin wcześniej oczywiście płytki sobie podocinał, porozmierzał. Proszę, pierwsza płytka, raz, dwa, trzy. I zaraz będzie podłoga i zaraz będzie co pani zadowolona. Starajcie się trzymać fugi czyste, bo później te skrobanie to jest masakra i jeszcze do tej masakry dochodzi to, że możecie uszkodzić kafelki. To są bardzo twarde kleje, więc lepiej robić czysto, znaczy róbcie jak chcecie, tylko byleby to wyczyścić później. To nie jest poradnik kładzenia kafelek. To amator kładzie kapelki, to nie profesjonalista. Nie. A stara się jak może. Dokładnie. No. Komentarze typu ja bym zrobił lepiej, absolutnie wierzymy w to. Ale zrobiłeś tutaj wreszcie pomieszczenia i bardzo ładnie.
No i uwierzcie mi, że mimo że amator to będzie działać. Że amatorzy nie bójcie się kafelek. Tak. Do odważnych świat należy. No jak? Widzicie, jak są takie bąbelki, to znaczy, że to jest troszeczkę moim zdaniem takie coś. Że to jest troszeczkę moim zdaniem za mało kleju. Wy chcecie widzieć taki wałek. To nie? I wtedy wydaje się, że kleju jest dużo, bo chodzi o to, że jak będzie tam puste pole, no to wiadomo, że przecież to się pod kafelką ugnie, rozciapie się na boki i te miejsce będzie puste później. Puste miejsca, nie to, że kafelka odpadnie, tylko, że na przykład jak coś uderzy w nie, to może pęknąć w tym miejscu, no jest takie miejsce osłabione. Im to robicie porządniej, przynajmniej w teorii, to powinno to dłużej wytrwać. To co, czekacie na finał łazienki? No może nie tyle łazienki, ale podłogi? Tyle finał co 1/4, ale mnie tu razi teraz światło. No to zobaczcie jak to nam wyszło, jak to wygląda. Wiecie co, tamte kafelki jeszcze pod toaletą wymagają kleju. No niestety ja muszę uciekać, mam inne plany i Marcina zostawi, więc nie będę w stanie tego nagrać. A chcę wam już pokazać, jak Tak, na niedzielę będzie film. się postarał. Na niedzielę film, jak będziemy puszczać, to już to będzie zrobione, bo to dzisiaj właściwie będzie zrobione, no ale mówię, nie mamy możliwości nagrania tego, same układanie kafelek i rozmazywanie kleju, no bez przesady, to każdy widział. Także to jest zrobione. Widzicie, brodzik mamy niewielki, on jest chyba 3 cm, 3 lub 4 cm, już nie będę tutaj świrował. Kafelka jest podniesiona o 1,5 cm. Także krawędź tego brodzika, widzicie, tu będzie kafelka, także będzie bardzo niskoprogowy. I to nas cieszy, bo zawsze chcieliśmy mieć, my nie lubimy wysokich wejść. tak, ale też jakoś nie czujemy tych takich brodzików, co się robi z kafelek, z płytek. Nie wiemy, no jakoś tego po prostu nie czujemy i zawsze kupujemy normalny brodzik, ale bardzo znowuż lubimy niskopodłogówki, więc u nas wyjdzie prawie jak no, że z buta będzie można chodzić, palcami nie zahaczać. W międzyczasie pokażę wam, kto się do nas do domu dobija. Widzicie Przerliczkę? Co ty tutaj robisz, koleżanko? Czemu mi ty w szybę walisz? No co tu pani szuka? No idź do siebie, idź szukaj jakichś robaków. Ty no, ale słuchaj, jak mi szybę zbijesz, to gwarancji nie będę miała. Ty no, wściekła się. Ty, ale jakie ona ma włosy! Ty wiesz na karku jakie ma piórka? Marcin, zobacz jakieś! Jo, brzydka, piękna, ale jakie ona ma korale! No, ale zdrowa, co? Ty no zobaczcie, wiecie co? Powiem wam, że no, przez szybę jesteśmy tak z bliska ją mogli podglądać. One są dosyć dzikie, nie dają się tak, wiecie, Tak, podnieść. bardzo płochliwe są. Jak miała szybę czystą, to byście jeszcze lepiej to widzieli, no ale cóż, no tak jest. No mówiłem ci, Gawia, że jak smarkasz, to nie na szybę. Ty, ale co ona tutaj widzi? Ale się wściekła, no. Ty no, koleżanko. Ty no ty sobie jaja robisz. Amber, pogoń. Widzicie, takim kurzym akcentem kończymy na razie ten remont łazienki. Dzisiaj były 2 ucieczki, 2 znajomych nas odwiedziło i 2 ucieczki mieliśmy Tak. Chyba wszystkie do znajomych goniły. No widzicie tutaj nasze lustro zasłonięte ręcznikiem, bo jak, no wiadomo, łazienka dopiero się robi, więc tutaj się... No, my żyjemy w potwornym bałaganie teraz. Ale jak już tylko skończę podłogę, no to wstawiamy pralkę, robimy wielkie pranie wszystkiego. No i Klaudia będzie w piątek wybierała kafelki, mamy nadzieję, że nam się spodobają. No i ściany będziemy ruszać, no byleby się tylko te kafelki znalazły. Do zobaczenia w następnym odcinku. Arrivederci, ciao! Pa! Pa! Nie pajacuj, kochanie, nie pajacuj. Stań tu obok mnie. Nie mogę pajacować. Dobra. Nie mogę pajacować. Muszę być grzeczny. Nie mogę powiedzieć, bo to jest brzydkie. Ja lubię same brzydkie rzeczy. Na przykład Klaudia. No, tak? A obiad chcesz? A obiad chcę. Od brzydkiej Klaudii chcę obiad. Brzydka Klaudia zrobi ci bardzo dobry obiad. No już będzie z domestosem.
Tak jak lubisz.